on właśnie robił u tego hitlerowca. I ten trzymał go w stajni. I do stajni przynosił mu miskę z jedzeniem. Jak psu. Tylko nie zamykał jeszcze go w budzie i nie zapinał łańcucha do szyi. Ale reszta była jak pies. Opowieść pana Bolesława Świeczaka, którą dzisiaj wam przedstawię na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story, nadaje się na film fabularny. To gotowy scenariusz na naprawdę mocny film. Aż człowiek wewnętrznie płonie, kiedy czyta takie właśnie opowieści, takie wspomnienia, takie relacje. Bo to jest opowieść prawdziwego człowieka. Prawdziwego człowieka z krwi i kości. Dziwactwa najpotężniejszych. Jemu należałoby po prostu wręczyć foliową czapeczkę. Był po prostu seksoholikiem. Crazy. Największe zdrady. Każdy człowiek ma w sobie potencjał do tego, żeby zdradzić. Nie każdym, ja nie mam. Wróżby, które zmieniły historię. Każdy istotny ruch i decyzja prezydenta była konsultowana astrologicznie. To nie jest trochę fajne wiedzieć. Piątka z historii. Premiera we wtorek 14 kwietnia o 21:00 tylko na History Channel. To, jaka będzie polityka Niemców wobec nas, Polaków, wiedziałem już od samego początku. Kiedy broniliśmy Warszawy, natłukłem Niemców sporo. Musieliśmy zdobywać taki folwark spożywczy. Nasz porucznik, dowódca, Świętowicz, powiedział, że bardzo ważne, aby zdobyć tą placówkę. Zdobyliśmy ją po części. Potem Niemcy kontratakowali. Byli bezczelni. Myśleli, że nie mają do czynienia z jakimś wojskiem, które chyba nie potrafi strzelać. Wymieniałem w RKM-ie magazynek za magazynkiem. Prułem, wstąpił we mnie jakiś wielki duch. Prułem kulami w te znienawidzone szwabskie mordy. Niszczyłem stanowisko ognia za stanowiskiem ognia. Język stał jak drewniany kołek w gardle. W ustach było sucho. Myślałem, że to koniec mojego życia. Przestali atakować. Ale wyczerpała się amunicja. Nasz dowódca zginął w kontrataku. Nie było czym się bronić. I albo śmierć, albo niewola, bo nie było czym się bić. Niemcy krzyczą: wychodzić, wychodzić! Wyszliśmy z podniesionymi rękoma do góry. I tak stałem się jeńcem. I już na pierwszej przeprawie, kiedy prowadzono kolumnę jeńców na moście pontonowym, ci, którzy nie mieli siły iść, bo byli ranni, wyczerpani, SS-mani przyjechali, zastrzelili i wrzucili do Wisły. Już w obozie tym pierwszym, do którego nas przywieźli, ten na bocianim gnieździe, który stał wartownik i widział, że rozmawiamy, brał karabin i strzelał. Nie wiem, ile naszych kolegów zabili. Już wtedy nas głodzili, dawali 5 ziemniaków w przegniłych mundurkach, które cuchnęły i kazali to jeść. Już wtedy doskonale wiedziałem, że wróg szykuje eksterminację narodu polskiego. Pewnego dnia zwołano apel i powiedziano, że nie będziemy tutaj za darmo żreć niemieckiej żywności. Musimy na nią zapracować. Wywieziono nas z obozu i rozparcelowano po gospodarzach w okolicy. Ich synowie byli na froncie. Nie miał kto tyrać. Więc my staliśmy się właśnie tymi, którzy mieli jako niewolnicy pracować. Okazało się, że ja trafiłem jeszcze do, powiedzmy, znośnego Niemca. Ale pamiętam jego sąsiadów. Pultmana, który nie miał oka, bo stracił walcząc za kajzerowskie Niemcy w czasie I wojny światowej pod Verdun.
Kurca, który był bez ręki i tylko jedną ręką laską bił polskiego robotnika przymusowego, jak mu się nie podobało, że pracuje? Pamiętam jeszcze Pallacha. To była gnida niemiecka. Jaki to był zatwardziały hitlerowiec. Zaprzyjaźniłem się z innym, Staszkiem Pylisem, który był z Poznańskiego. Miał 18 lat, bardzo porządny człowiek i młody, fajny chłopak. Nienawiścią pojał do Niemców. On właśnie robił u tego hitlerowca i ten trzymał go w stajni. I do stajni przynosił mu miskę z jedzeniem. Jak psu, tylko nie zamykał jeszcze go w budzie i nie zapinał łańcucha do szyi. Ale reszta była jak pies. Ale taki pogardliwy pies. Pewnego dnia, kiedy przyniósł mu miskę, tylko z wodą i z kośćmi, Staszek nie wytrzymał. Wziął tą miskę i rąbnął o podłogę. Rozbiła się w drobny mak. A na to czekał. Czekał Giermaniec. Od razu zadzwonił po żandarmów. Przyjechali i mówią: dlaczego rozbiłeś miskę, dlaczego nie jadłeś? Staszek odpowiada: nie mam połowy zębów, wybito mi na gestapo. Te kości są dla psa, a ja jestem człowiekiem. Żandarmi spojrzeli na siebie, wyszli, nie mówili nic. Poszli do gospodarza, coś gestykowali, coś opowiadali. Cisza. Za 2 tygodnie w nocy przyjechali do stajni. Wyciągli Staszka, potwornie zbili i zabrali. I pod murem kościoła rozstrzelali. Ciało pochowano nie wiadomo gdzie. Zdarto z niego ubrania i zapakowano w paczce i wysłano do Polski z napisem: polski bandyta już do domu nie wróci. To była loteria. Loteria kto gdzie trafi. Na bydlaka, mordercę czy przyzwoitego człowieka. Oczywiście większość była tych pierwszych. I tak pamięta, jak jego kolega Janek pracował u niemieckiego gospodarza i na polu skaleczył się byk. Niemiec twierdził, że Janek skaleczył zwierzę. Specjalnie, tak, żeby zaszkodzić. Janek mówi: człowieku, przecież ja cały dzień pracuję w oborze. Nawet nie wyszedłem na pastwisko. Twoja żona to widzi. Niemka, mówię, nic nie widzi. No to mówi, tam jeszcze był syn. Widziałeś, mówi, chłopczyku, cały czas tu byłem. Chłopczyk płacze, ucieka, bo boi się rodziców. Niemiec twierdza, że dzwoni po S-amanów. Oni przyjechali od razu. Janka wzięli, skatowali i zabrali na 6 tygodni do koncentracjonlager. Janek wrócił z lagru, ale to był cień człowieka. Jak listek na wietrze. Ledwo żył. Miesiąc umierał w chlewie, w gnoju. Tak go zostawił. On był już po prostu niezdolny do pracy. Ale pan Bolesław wspomina: pamiętam Polaka, tylko nie pamiętam, jak się nazywał, ale to był gigant. Pracował u takiej Niemki, bo jej mąż i syn byli na froncie. Ona była sama z gospodarstwem. I ona powiedziała, żeby załadował wóz i pojechał na targ sprzedać jabłka. A tam przy takim wielkim, potężnym folwarku pracowały też polskie kobiety. One głodowały. W ogóle większość tam głodowała. I ten Polak zaprzągł wóz i jechał. A za nim jechała Niemka na rowerze. Ale ta Niemka gdzieś zjechała z drogi i zagadała się z drugą, taką samą jak ona, w gospodarstwie. A Polak strzelił konia i wozem pojechał do miasteczka. Krzyknął na głos, że rozdaje jabłka biednym ludziom. Robotnicy przymusowi rzucili się, nikt tego nie zauważył, nie pilnował, pozabierali wszystko. Kiedy przyjechała Niemka, mówi: gdzie jest? Gdzie jabłka? Gdzie sprzedaż? On powiedział, że on nie rozumie dobrze niemieckiego i zrozumiał tylko tyle, że ona kazała mu jechać i te jabłka każdemu dać. Tak zrozumiał. Niemka dostała szału. Rowerem na żandarmerię, poskarżyć się. I powiedziała wszystko w słowo w słowo, nawet tak jak on powiedział. I tu żandarmi wybuchnęli śmiechem. Powiedzieli jej, żeby im łeb nie zawracała, niech nauczy tego Untermenscha języka niemieckiego. Macie czas.
bo mają ważniejsze sprawy na głowie. Niemka ze zwieszoną głową wróciła, dąsała się na niego około tygodnia, ale potem się udubruchała, bo bała się, że nie będzie dobrze pracował. Pewnego dnia w miasteczku, przez czysty przypadek, udając się po narzędzia dla swojego gospodarza, pan Bolesław spotyka człowieka, który idzie w drelichu z literą P, ale jakże to znajoma twarz. To przecież brat jego Stefan. Jaki to jest wybuch emocji, jakie szczęście, przytulają się do siebie, płaczą, jak Stefan w domu. Bolek, wszystko w porządku, wszyscy żyją, trwamy, Niemcy przegrywają wojnę, dostają w dupę. I na drugi dzień, po tym jak spotkałem Stefana, nad naszym miastem przeleciał samolot i wyleciały ulotki w języku polskim, które mówiły w języku polskim: trzymać się, nie tracić ducha, niech to się skończy, Hitler kaput. I był rysunek z Hitlera, który wisiał na szubienicy razem z jego swastyką. No to pomagało wytrzymać. Ale zmartwiło mnie to, że Stefan ma kata. Kata szwaba, który tłucze, bije, nie daje jeść. Pomyślałem sobie, a nuż widelec spróbujemy. Jak takie ulotki spadły, to widziałem, jak Niemcy zaczęli trząść portkami. Ja, jeszcze 2 moich kolegów poszliśmy do tego Germańca i mówimy mu krótko: jeżeli będziesz męczył Stefana, jeżeli będziesz go poniewierał, a nuż widelec stanie mu się jakaś krzywda, to jak skończy cię wojna, przyjdziemy tu, rozszarpiemy cię na kawałki. I Szkop się wystraszył, zaczął z portkami i nigdy więcej Stefana już nie poniewierał. Stefan i Bolesław wrócili do domu szczęśliwie i przeżyli II wojnę światową. Dziwactwa najpotężniejszych. Jemu należałoby po prostu wręczyć foliową czapeczkę. Był po prostu seksoholikiem. To jest crazy. Największe zdrady. Każdy człowiek ma w sobie potencjał do tego, żeby zdradzić. Nie każdym, ja nie mam. Wróżby, które zmieniły historię. Każdy istotny ruch i decyzja prezydenta była konsultowana astrologicznie. To nie jest trochę fajne? Wiedzieć. Piątka z historii. Premiera we wtorek 14 kwietnia o 21:00 tylko na History Channel.